Kustosz. Kustosz. Co, ja znam się trochę na piwie. Dozbieram puszki w lesie. Kustosz. No i jeszcze jeden jest ciekawy. Mecenas. Nazywam się Tomasz Chorecki. Sprzątam ziemię od 5 lat i kocham dęby. Najpierw chodząc do lasu, jak zaczynałem, no to wyniosłem 1-2 śmieci w rękach, potem zacząłem brać worek i rękawiczki. I kiedyś wrzuciłem taki post na LinkedIn, zdjęcie, że niosę te śmieci. W komentarzach ktoś napisał, że o super, w ogóle taka była bardzo pozytywna reakcja. Ja już wtedy nazbierałem 555 kilo śmieci. No i właśnie po tym poście, który gdzieś tam się pojawił, zaproszono mnie do wywiadu w Pulsie Biznesu. Tam opowiadałem właśnie o tej motywacji. I później odezwali się do mnie ludzie z Planet Heroes. Powiedzieli, co to jest w ogóle. To jest taka platforma, która łączy zbierających śmieci z ludźmi albo z instytucjami, z firmami, które chcą sponsorować te osoby. I to na całym świecie. I poprosili, żebym właśnie został takim ambasadorem, skoro właśnie się i tak udzielam i sam zbieram te śmieci. Jest tutaj obok mnie, gdzie mieszkam w Warszawie, taki las. Las Dębów Mucińskich. Mam do niego dosłownie kilkadziesiąt metrów po wyjściu z klatki schodowej z bloku. No i jest to miejsce magiczne, rosną tam, jest tam 30 ponad 100-letnich dębów. Jeden to ma spokojnie 200 lat. Ja tam chodzę się zasilać i to miejsce, tak jak ja temu miejscu dałem wiele, ono zwraca i daje mi. Odnajduję tam spokój, siłę. Mogę w obecności takiego wiekowego drzewa skontaktować się bardziej ze sobą. Jakieś takie szybkie myśli opadają i przychodzi taki głos z wnętrza, taka jasność, klarowność, czasami też jakieś zobaczenie pewnych emocji. Tutaj jest fajna nora w dębie powalonym. Kawał borsuka mógłby tu mieszkać. Ano. Dęby to są takie drzewa, które dają siłę. Tak jak brzoza jest drzewem, która daje łagodność, to dęby dają siłę i to jest też niesamowite, jak te drzewa można poczuć. No tak jak wiem, że my jako ludzie jesteśmy też maszynami elektrycznymi i serce jest najmocniejszym nadajnikiem elektrycznym u nas i wokół nas się tworzą też takie toroidalne sfery. I tak samo mamy swoje pola niewidoczne, a jednak dla niektórych osób odczuwalne i niosące jakąś informację, na przykład o stanie emocjonalnym. Czasami nie trzeba na kogoś patrzeć czy słuchać, a czuje się, że ktoś niesie ze sobą jakąś konkretną emocję. Będziemy oczyszczać tutaj dęby z siatki, takiego ogrodzenia metalowego, które już tu stoi dość długo, jest zardzewiałe, ma jakieś gwoździe, jest niebezpieczne dla zwierząt. Ta siatka to nie jest taki klasyczny śmieć, który ktoś tu przyniósł, wyrzucił, zostawił, tylko po prostu dziesiątki lat temu służyła czemuś, a w międzyczasie to zostało porzucone, zniszczało i tego stan jest na dzisiaj niebezpieczny i brzydki. Zobaczcie, w tej siatce jest normalnie stary, skorodowany drut kolczasty. No taką międzynarodową społeczność tworzy Planet Heroes, a jak robię taką akcję oczyszczania, współpracuję z lokalnym domem kultury. 2 razy robiliśmy takie wydarzenie, oczyszczanie dębów mucińskich, więc wtedy całe rodziny przychodzą, ochotnicy i działamy. To jest 1,5 godzinki raz na czas i mamy czysty las. To już nie pierwszy raz z naszym udziałem.
I taka jest poczucie zrobienia czegoś konkretnego. Jeżeli czasem nie udaje się w pracy, mimo ciężkiej pracy na co dzień robić nic konkretnego, to tutaj jest widoczny efekt. Czy w szkole macie takie akcje sprzątania? No, na razie chyba nie mieliśmy, ale pamiętam, że w przedszkolu chyba miałem. Znaleziska są różne i ta historia czasami mnie dziwi, jak zderzak potrafi się zmaterializować w środku lasu bez drogi dojazdowej, albo jakiś fotel, albo pralka. To jest niesamowite, że ktoś jakiś wysiłek musiał chyba wsadzić, żeby ten przedmiot się tam pojawił. Eternit. Pająk! No mówiłem. Jaki pająk! Patrzcie, jaki pająk, ale jest wielki. Tu mamy worek 120 litrów, a w nim, proszę bardzo, blister metronidazolu, silny antybiotyk. Kilkaset takich blistrów z tego lasu wyniosłem, już tutaj pootwierany, rozkładając się w glebie. Także metalu mamy gdzieś na 8, tak jak w przeliczeniu to jest 8 worków 60-litrowych metalu. Wielka opona, czyli 6, 8, 14, 15, 16 razy 60 litrów wyniesione z lasu. Fajnie jest być w przestrzeni, która jest czysta. I tak jak lubię chodzić po parkach łazienkowskich, nie wyobrażam sobie, żeby one były pełne śmieci, tak. To miejsce nie różni się od łazienek. Las nauczył mnie, że jest dla mnie. Jest dla mnie bezwarunkowo i mnie wysłucha. Dbanie o swoją przestrzeń, o swoje mieszkanie, o swoją najbliższą okolicę, patio na osiedlu, pobliski las jest dla mnie elementem dbania o moją czystość po prostu. I tak jak staram się wyłapywać jakieś negatywne myśli, które przychodzą, zautomatyzowane osądy, że ktoś się zachowuje tak, a nie inaczej, które powodują jakieś też reakcje hormonalne w moim organizmie, które nie są dla mnie zdrowe. Później w tym biochemicznym sosie, jak jest kortyzolowy, no to jest niezdrowy. A jak jest endorfinowy, jak jestem we wdzięczności i jak tak patrzę na to, że mogę oczyścić. Bo śmiecia jest łatwo oczyścić, bo go widać. A jeżeli chodzi o słowa, to też czujemy. A myśli czasami przelatują, czasami jesteśmy po prostu w tych myślach i nawet sukcesem jest złapanie tego, że mamy pewien schemat myślowy i dopiero nad tym można wtedy pracować. Więc tak. No, dobra. Dosyć gadania, idziemy do lasu.